No dobra, to lecimy, a ja tutaj sobie No, otworzę. otwieraj, otwieraj. Witamy serdecznie, witamy serdecznie. Tym razem już po świętach. Na świętach troszkę mieliście motywację, żeby zajrzeć z Sylwią i ze mną do Biblii. Natomiast wracamy do tematów związanych z objawieniami, prawda? Także witam Ciebie, Sylwia, serdecznie. Również mamy następne objawienia na warsztacie, ale ponieważ właśnie masz blok reklamowy wykupiony, prawda? No to w ramach... Grażyna, No, jestem Grażyna. no, jesteś w ramach Grażyna, słuchaj, w ramach po prostu tego bloku reklamowego chciałbym przypomnieć, że warto nabyć książkę Sylwii Fatima Historia źle opowiedziana. Jest to publikacja, link do tej publikacji oczywiście będzie pod naszym filmem, pod naszą rozmową, bez najmniejszego problemu i zachęcam do jego zakupu, bo oczywiście konkurs jest, że 1000 publikacji ma być sprzedanych, także będę wdzięczny, jeżeli w tym weźmiecie udział. No, Sylwia też na pewno będzie w tym wdzięczna, prawda? Najbardziej wdzięczna. No, a dzisiaj przeniesiemy się do dosyć rozpustnej Holandii, gdzie wszystko wolno, także nawet ta Matka Boska, jak wybierała w Holandii, w Amsterdamie objawienia, też myślała, że jej wszystko wolno. Tak więc przeniesiemy się do czasów, chyba nawet nie takich starych. Matka Boska z coffee shopów, objawienia amsterdamskie, tak bym powiedziała. No właśnie. Ale to jest wczesne objawienia. Mówimy o objawieniach Matki Boskiej, która przedstawiła się jako Pani wszystkich narodów. Objawienia te miała Ida Pirdeman, co dziwne, znaczy jej nazwisko oznacza jeździec. Tak jakby jeszcze jeden z Apokalipsy. Tak mi się skojarzyło teraz. Ida Pirdeman, ona się urodziła w 1905 roku i zmarła w 1996, czyli żyła długo i szczęśliwie. Mamy jej zdjęcia, może od razu pokażemy na slajdzie 20. Od dziecka... To już podrzucę, czekaj, najpierw podrzucę ją, bo ona dosyć taka urodziwa jest, to nie ta laska, którą myśmy potem zrobili już w wieku nieopatrznie zaszłym w latach, więc tutaj oczywiście chciałem ją pokazać i z tyłu macie oczywiście fotografię, znaczy obraz tej Matki Boskiej właśnie z Amsterdamu, która się rzekomo objawiła tam. I na wcześniejszym slajdzie jest jej przekrój, bo ona miała objawienia. One się skończyły w 1959 roku, ale później to nie koniec, prawda? No. A tutaj jeszcze więcej weźmiemy, żebyście zobaczyli, jak rozwój jej wyglądał i jak przystaczanie się tej naszej głównej bohaterki brało od lat dziecięcych poprzez młodość, później dojrzałość i no właśnie nieuchronnie zmierza ku starości. To była pomysłowa pani. Ta Ida Pirdeman twierdziła, że od 1945 roku, czyli kiedy miała 40 lat, do 1959 roku 56 razy objawiła się jej Matka Boska, przedstawiając się jako Pani wszystkich narodów. W czasie objawień przekazała specjalną modlitwę i obraz. Kazała się wymalować. Ten obraz widzieliście. Według tego, co ta Ida Pirdeman mówiła, od 1951 roku Matka Boska, ja się śmieję, bo to nie jest żadna Matka Boska, ale ta Matka Boska po prostu namolnie i bez przerwy, wtrącając się też, o czym będzie mowa w następnym odcinku, do teologów, żądała ustanowienia 5. dogmatu, który miał być koroną dogmatów. I tak jak mówiłam, od 1951 roku ona prosiła wizjonerkę, aby przekazywała dalej, żeby uznano Maryję za współodkupicielkę, za pośredniczkę i orędowniczkę. I to jeśli by jej przyznano ten 5. dogmat, miało to sprawić, że Pani wszystkich narodów, jak ta postać się nazywała, przyniesie wreszcie prawdziwy pokój dla świata. No i co w tym takiego dziwnego? No niby nic, prawda? Wiemy, że mamy 4 dogmaty w Kościele. W odniesieniu do Maryi, Matki Jezusa, w chrześcijaństwie zachodnim
istnieją 4 niepodważalne prawdy, czyli dogmaty. Pierwszy, o Bożym macierzyństwie Maryi. On został ustanowiony w 431 roku w Efezie. Dogmat drugi, o Maryi zawsze dziewicy, to z synodu laterańskiego, 649, tak? I co powiem wam, ten dogmat już chcą go złagodzić w ten sposób, że dziewictwo chodziło o to, że ona tak była oddana Bogu w sposób dziewiczy, ale ten dogmat tak naprawdę mówi, że ona miała nienaruszone dziewictwo przy poczęciu i przy narodzinach i w ogóle po Przed, całym... w trakcie i po. Tak, w całym swoim ciężkim życiu. I sprawdziła to Salome, o czym mówiliśmy w czasie Bożego Narodzenia. Apokryfu. Nie wierzyła i wsadziła palucha. To jest pierwsze badanie ginekologiczne, jakie się odbyło w Biblii. Dogmat trzeci o niepokalanym poczęciu, to już jest 54 rok, plus 9. I 4 o niebowzięciu Najświętszej Maryi Panny z duszą i ciałem, co jak słyszeliśmy, święte nie zgadza się z tym, co mówi święty Paweł, ale kogo to obchodzi? W 1950 roku został ten dogmat ogłoszony, a w 1951 roku ta postać z Holandii domaga się już 5. dogmatu i ten 5. dogmat będzie koroną wszystkich dogmatów i wtedy nastąpi pokój, z tego co ona mówi. Na takie oczywiście rozwiązanie nie godzi się wielu teologów, bo Pismo Święte podkreśla wyraźnie, że zbawienie pochodzi wyłącznie od Chrystusa. Co dziwnego, te objawienia zostały uznane za mające pochodzenie nadprzyrodzone przez biskupa Haarlem Amsterdam. To był Józef Punt. I to był ostatni dzień maja 2022 roku. Ale Kongregacja Nauki Wiary w 2020 roku negatywnie oceniła nadprzyrodzony charakter objawień i zabroniła szerzenia kultu Pani Wszystkich Narodów. Razem z tym obrazem i modlitwą. Obraz tej Matki Boskiej widzieliście przez moment, będzie o nim mowa później, ale chciałem powiedzieć, że na slajdzie 3. A to poczekaj chwileczkę, bo ja tu jeszcze obrabiam. Na slajdzie 3 mówisz. Dobrze. Sprawdzamy. Slajd 3. O, właśnie. Też ciekawa sprawa. Opla, pokażemy już. Slajd 3. Opla. No. Bo właśnie te objawienia w Amsterdamie są, one sobie zdobyły niesamowitą ilość zwolenników i pewnie najprawdopodobniej dlatego, że są podobne do oficjalnych i uznanych przez Watykan objawień Katarzyny Labouré z 1830 roku w Paryżu, które dotyczyły, jak wiadomo, cudownego medalika. I na tym cudownym medaliku ta Matka Boska też jest dziwnie przedstawiona. Jest krzyż z takim M przełamanym i pod spodem są 2 serca, jedno Jezusa, drugie Matki Boskiej. Takie pomieszanie. Ale to jeszcze nic, bo środkiem tego orędzia w Amsterdamie przez te wszystkie lata jest właśnie ten nowy 5., największy i ostatni maryjny dogmat. Tak mówiła ta postać, która się objawiała, idzie. O Maryi Współodkupicielce, pośredniczce i orędowniczce. I po jego ogłoszeniu ma zostać wylany na świat na nowo, na wszystkie narody, Duch Święty i zapanować ma prawdziwy pokój. I może by było nic dziwnego z tym, ale o możliwości ogłoszenia tego dogmatu w Kościele mówiło się bardzo często. W 1993 roku rozpowszechniono akcję zbierania podpisów skierowaną do papieża. To była taka petycja zawierająca prośbę ludu Bożego właśnie o ten nowy dogmat. I inicjatorem całej akcji był świecki ruch Vox Populi Mariae Mediatrici, czyli Głos ludu dla Maryi Pośredniczki. Jego prezydentem albo kontynuatorem, ten ruch pojawił się w 1991 roku. I jego kontynuatorem i prezydentem, niech będzie, że prezydentem, jest amerykański mariolog dr Mark Miravalle. On jest wykładowcą na franciszkańskim uniwersytecie jakimś tam w Ohio w USA.
miejscowość Steubenville albo Steubenville, nie wiem jak to się wymawia. Podejrzana miejscowość, od razu mówię, on jest Miravalle, a miejscowość Ville się... Nie, to są moje wymysły. Jego duchowym doradcą jest eminencja kardynał Gagnon, prezydent papieskiego Komitetu Międzynarodowych Kongresów Eucharystycznych. Co już jest podejrzane. Członkami tego ruchu są wysokie osobistości hierarchii kościelnej, są duchowni, teolodzy ze wszystkich kontynentów. I na patrona sobie tego ruchu wybrano Maksymiliana Kolbę, żeby było dziwniej. W Europie akcję zbierania podpisów pod tą petycją o nowy dogmat prowadzono już w 1972 roku i prowadził ją Hermann Netter. On był Austriakiem, który od chyba 98 już roku do śmierci był krajowym moderatorem kapłańskiego ruchu maryjnego w Austrii. I wyobraźcie sobie, że oni zaczęli zbierać w 1972 roku. W 1975 roku w maju miał już 14 802 podpisy pod tą petycją, w tym 4 kardynałów, 34 biskupów, kardynała Wyszyńskiego naszego, wszystkie z prośbą o oddanie papieżowi Pawłowi VI tej petycji, w której domagano się 5. dogmatu. W 1995 roku ten Netter miał już, wiecie ile podpisów? 46 000 podpisów osób duchownych i świeckich. I godne uwagi jest to, że ten cały Vox Populi, Marie Mediatrici, ani Netter, oni się nie powołują na amsterdamskie objawienia, bo nie zostały uznane, prawda? Cały czas, ale w jakiś... Oni twierdzą, że w jakiś dziwny, cudowny, wręcz opatrznościowy sposób spełniają życzenie Pani wszystkich narodów, przedstawione w jednym z jej słynnych orędzi. Pracujcie i proście o ten dogmat, błagajcie Ojca Świętego o ten dogmat. W 1997 roku ukazujący się w Rzymie miesięcznik Inside the Vatican, jakby ktoś chciał sprawdzić mnie, to niech szuka numeru 6, strona 60. Niech sprawdza. Ten miesięcznik podał, że do czerwca 1997 roku pod petycją o 5. dogmat podpisało się 5 milionów wiernych ze 150 krajów. I teraz 500 biskupów i 33 kardynałów. Wyobrażacie to sobie? Poza kardynałem Wyszyńskim w Polsce podpisał się Glemp i Gulbinowicz. Podobno miesięcznie było około 100 000 nowych podpisów pod tą petycją. Według danych z 2002 roku, z początku 2020 roku, z centrali tej Vox Populi, petycję podpisało 7 milionów świeckich, 550 biskupów i 45 kardynałów. Proszę, świat zwariował. A żeby było jeszcze lepiej, na slajdzie 5 macie dzień modlitw ku czci Pani wszystkich narodów. Już sekundka, wrzucimy. 2005 roku. Vox Populi. Vox Populi, Vox Dei. Już puszczam. Tutaj macie tego doktora Marka Miravalle, profesora. Powiem Ci, że ja to cały czas jestem pod wrażeniem, jak studiowałem i za granicą, i w Szwajcarii, i słuchałem tych różnych trendów teologicznych, które tam na zachodzie były, to nie za wiele ma wspólnego z teologią często, ale jak ja tu czytam profesor teologii i mariologii. Oni twierdzą, że sama nazwa sięga 1920 roku tej organizacji i są związane z inicjatywami podejmowanymi na rzecz kolejnego dogmatu maryjnego o Maryi, które miał podejmować Maksymilian Maria Kolbe i prymas Belgii kardynał Wawrzyniec. Mercier chyba się tak nazywa. To jest z tym, że Maksymilian Kolbe
Zdaje się, że on raczej propagował dogmat o Maryi jako pośredniczce wszelkich łask, prawda? Tam nie było, że ona jest współodkupicielką. Na slajdzie 7, a to jest, jak już zaczęłam się szperać w tych objawieniach, myślę sobie, jest organizacja, nie wiadomo o co chodzi, a jak nie wiadomo o co chodzi, to o co chodzi. Zawsze chodzi o to samo na całym świecie. Oprócz tego szalonego mariologa Marka Mirawalek, na slajdzie chyba, który to jest slajd? Na slajdzie 6 go widać. Tak. No jego widać, ale jeszcze jest kwestia tego, mówiłaś o slajdzie 7, kiedy są te kwestie... Tak, ja to zaczęłam sobie śledzić ich zeznania podatkowe. Nie doszłam do 91 roku, bo mi się nie chciało tych wszystkich PDF-ów otwierać, ale do którego etapu roku doszłam daleko, do 2010, żeby tylko mieć wyobrażenie o tym, jakim majątkiem ta organizacja dysponuje. W 2010 roku, to jest slajd 12, oni mieli 83 344, tak? Mhm. Już sekunda. Ja w ogóle od 6 wezmę, pokażę, to będzie fajnie. To był taki przychód. Ale tak, i potem jest w slajdach jest więcej. Mhm. I w 2023 roku oni mieli już tam 625 000 przychodu. Ja to pokażę akurat, sekundka, dobra? No właśnie, bo tutaj wezmę, pokażę, bo to chodziło o Sylwio, ten slajd, tu mamy 625 000 dolców. No i ktoś sobie będzie chciał przetłumaczyć, jakie to dochody tutaj ta organizacja miała i jaką kasą obracała. Aktywa netto ponad 1 240 000. 23, a w 2010 aktywa to 43 000, przychód 83 000. Jak będziecie się cofać na tych stronach podatkowych amerykańskich jeszcze dalej, to tam w ogóle będzie 0. Czyli przez kilka, od 91 roku do 2023 mają bańkę, tylko ponad bańkę dolców, którą oficjalnie zeznają w samych net assets. To jest dużo. To jest bardzo dużo. Nie wiem, kto tym kieruje. No, ktoś tam kieruje. I już rzuciliśmy nasze jadowite języki na nich i teraz co? Cień wątpliwości rzuciliśmy. I będą mówić, wstrętni ludzie, a ta Ida Pierdeman jest uznawana za świętą. Zobaczmy slajd 25. Sekundka. To jest ten cytat, tak? No, nie, 25 są zdjęcia jej, już jako starszej osoby. To sekundka, 25 to jeszcze... To ja jakoś mam o jeden mniej. Tak jak ty będziesz mówiła 25, to my 24. Bo tam ja mam inną prezentację. Tam jest dużo jej zdjęć i jest napisane... Tak, już ją pokazuję. Jak tam w transie i w różnych innych transach rozmaitych jest. Także tak ona wyglądała. Tak sobie wygląda IDA. I skoro mamy tę IDę, to jeszcze może pokażemy mapkę, gdzie to wszystko się... Za chwilę pokażemy mapkę. Skoro mamy IDę, mamy organizację, która ma miliony na kontach i nie wiadomo co jeszcze, to się przyjrzyjmy tej IDzie najpierw. To jest prorokini XX wieku, tak się o niej mówi. No, urodziła się w Alkmaar, takiej miejscowości w Holandii, 13 sierpnia 1905 roku, około 43 km od Amsterdamu. Ja tu na mapce pokażę, żeby było widać, gdzie była ta miejscowość Alkmaar w Holandii. Najwcześniejsza wzmianka o tej miejscowości znajduje się w dokumencie z X wieku, czyli to jest stara miejscowość. Kiedy się ta wiocha, jak ja już mówię wieczorami, kiedy się ta wioska rozrosła w miasto, nadano jej prawa miejskie w 1254 roku.
ale to nie jest duże, no, Holandia jest w ogóle mała. Gmina cała liczy tam około 112 000 mieszkańców na 2023 rok. Słynie z jakiegoś tradycyjnego targu serów. W ogóle ładna miejscowość. Możemy pokazać slajdy tam 23, 24, żeby było wiadomo. Ja tutaj pokażę, żebyśmy sobie taką wirtualną wycieczkę zrobili do tego jej miejsca. Żebyśmy wiedzieli, jak ta miejscowość wyglądała. Sami ocenicie, czy ona była w miarę sensowna, czy była wioskowata. To będziecie mogli sami wziąć. O, tutaj ten targ serów jeszcze w międzyczasie pokażę. To jest bardzo znany w ogóle ten targ serów. Tutaj akurat tą Golden Osh, on jest bardzo znany, ten targ serów. Dodatkowo. Chciałam wyskoczyć na chwilę, bo... No dobrze. Ja tu w międzyczasie obrabiam zdjęcia. Ale dzieci wróciły, pies by zaczął szczekać, a pies cały czas, ktoś pytał o psa, gdzie jest pies, on siedzi tutaj, tu mam jego, to jest jego ręczniczek, tu, a on cały czas siedzi za mną, tutaj za pleckami. Zdradza mnie tylko z dziećmi. Już to jest pies. Nie na babę, tylko na dzieci, uwielbia dzieci. I ta Ida na wsi otrzymała imię Isje Johanna, ale nazywano ją dziecka Ida. I na krótko przed wybuchem I wojny światowej rodzina z tej ładnej miejscowości przeprowadziła się do Amsterdamu. Ida ma 8 lat, kiedy jej matka, 35-letnia kobieta, czyli młoda kobieta, umiera podczas porodu, razem z nią umiera noworodek. Po śmierci matki wychowaniem Idy i jej rodzeństwa, były to 2 siostry i brat, zajmuje się najstarsza siostra, 16-letnia Gesine. Ojciec, widać, był zamożny, był kupcem tekstylnym, zajęty był interesami, nie miał czasu dla dzieci za bardzo, ale to jeszcze nie jest tragedia, prawda, żeby od razu się objawiła Matka Boska. Każdej niedzieli rodzina ta Pierdemanów, jak przystało na katolików, uczęszcza na mszę świętą. Przed posiłkiem modlą się, ale to jest w sumie w zasadzie cała ich religijność, nic więcej tam nie ma. Mimo tego tej Idzie te doświadczenia nadprzyrodzone towarzyszyły ponoć od dzieciństwa. Dlaczego? Ona się uczyła w szkole katolickiej, tam dzieci obowiązkowo przystępowały do spowiedzi raz w tygodniu. Jej spowiednikiem był niestety, nie był to jezuita, ulubiony nasz zakon, ale był to dominikanin, ojciec Freje, postać, która miała odegrać wielką rolę w jej dorosłym życiu. No, w tym życiu wczesnym, ale i w dorosłym. I uwaga, to jest dopiero news. Tak się składa, że nic się nie dzieje. Aż do października 1917 roku. To jest, pamiętacie Fatimę? To jest cud słońca, którego nie było. Cudu nie było, słońce było. Kiedy ona po spowiedzi świętej w drodze do domu spotyka coś niezwykłego. Ma wtedy 12 lat, z tego wydarzenia zdaje relację ojcu Freje. I co tam się stało? Otóż, przechodząc pewnego dnia po tej spowiedzi amsterdamską ulicą, na końcu tej ulicy ujrzała wielkie światło i ze świetlistej aureoli wyłoniła się kobieca postać, którą dziewczynka od razu uznała za Maryję, w ogóle bez wahania. Wyglądem ta postać przypominała piękną żydowską kobietę. Tak? To jest wersja oficjalna. Tak było. Świstek było. No tak było. Rozpoznała w niej Maryję, postać ta miała lekko rozwarte ramiona, spojrzenie przyjazne, ciepłe, stała w blasku światła, nie wypowiadając nawet jednego słowa. Ida mówiła, że ona w życiu nie widziała czegoś tak pięknego. Kiedy ta postać dała jej przyjazny jakiś ruch ręką, zrobiła przyjazny znak, ona pospieszyła do domu. I co ciekawe, wizję tę miała 3-krotnie, ona się 3-krotnie powtórzyła. Ojciec Freje, jako doradca rodziny, razem z ojcem biologicznym Idy, uważali, że najlepiej będzie, jeśli wszystkie te zdarzenia Ida zachowa dla siebie. Podobno to wydarzenie z 1917 roku było przygotowaniem na późniejsze maryjne objawienia. Dlaczego? Bo kiedy ona już 33 lata później, podczas 20 objawienia Matki Boskiej wszystkich narodów,
kontaktowała się z tą Matką Boską, wtedy Matka Boska sama przypomniała Idzie o swoim trzykrotnym przybyciu w 1917 roku. Kiedy Ida wtedy pytała, czy mi uwierzą, a ta postać powiedziała, tak, dlatego właśnie przyszłam do ciebie już wcześniej, kiedy jeszcze tego nie rozumiałaś. Wtedy to nie było jednak konieczne, to był dowód na teraz. Innymi słowy, to aktualne widzenie, które ona ma, nie jest złudzeniem, ale jest rzeczywiście Maryją. Ida nie wstępuje do zakonu, chce zostać przedszkolanką, jednak po praktykach w przedszkolach zostaje odesłana z kwitkiem i z komentarzem, że nie nadaje się, bo brak jej fantazji i wyobraźni. No naprawdę. Ona wiele lat później została podawana badaniom psychologicznym na prośbę biskupa i stwierdziły te badania, że jest całkowicie normalna i że nie ma zdolności do obrazowych przedstawień, że jest trzeźwo myślącą osobą, bez polotu i bez fantazji. Dlaczego? Dlatego, że jej oczywiście zarzucano, że sobie to wszystko wymyśla. Nie została przedszkolanką, może i dobrze, i zdecydowała się na podjęcie pracy biurowej w fabryce perfum w Amsterdamie. I tam pracowała przez wiele lat. Lubiono ją tam, była lubiana i ceniona. Miała kilku adoratorów, ale jakoś nie czuła się powołana do małżeństwa. I teraz następna ciekawskość. No jestem ciekawska, a to następna ciekawość. Bo jak się okazuje, ona dostawała w tym całym czasie tych objawieniowym doświadczała cierpień na skutek ataków złych mocy. I w czasie tych objawień i wcześniej, ona w zasadzie przez całe swoje życie chyba doświadczała tych ataków złych mocy. Na przykład, co to było? Co oni uznawali za ataki? Podczas spaceru po ulicach Amsterdamu spotyka mężczyznę ubranego na czarno. Z ubioru podobny do księdza. Wystraszona jego niesamowicie przenikliwym wzrokiem, próbowała go ominąć i przyspieszyć kroku. Jednak prześladowca był szybszy, chwycił ją mocno za ramię i próbował zepchnąć do kanału, żeby ją utopić. W tej zagrażającej życiu chwili usłyszała łagodny głos, który ją uspokoił i obiecywał pomoc. I w tym samym momencie czarny, ten człowiek czarny, w tym samym momencie ten czarny puszcza Idę i ze strasznym krzykiem przepada bez śladu. Okej, to było jedno widzenie. Po tym zdarzeniu siostra Idy, Gesina, pamiętacie, ta najstarsza, która się z nimi opiekowała, po tym zdarzeniu ta siostra otrzymała od ojca polecenie towarzyszenia Idzie w drodze do pracy i wieczorem, w drodze do domu. No, czyli ją zaprowadzała do pracy i odprowadzała. Obie siostry jeszcze raz spotkały tego niesamowitego prześladowcę, który patrzył na nie, śmiał się szyderczo, ale nie miał odwagi dotknąć Idy. Innym razem z kolei ukazała się postać starszej kobiety prosząca o przeprowadzenie przez ulicę. I kiedy ona tak ją przeprowadzała, to podprowadzała Idę prosto pod nadjeżdżający tramwaj, który w ostatniej chwili zdołał zahamować. Również u siebie w domu ona jest dręczona przez demony. Ja nie wiem, że tak było, ja tylko przekazuję informacje. A razem z nią cierpi oczywiście rodzina. Ojciec i rodzeństwo Idy są świadkami tego, czego? Buja się lampa w pokoju, bez przerwy dzwoni dzwonek, hałasuje skrzynka z bezpiecznikami, drzwi i szafki same się otwierają. Zdarza się, że ojciec Spiderman z humorem mówi, no proszę, wchodźcie wszyscy do środka, im więcej was, tym weselej. Dlaczego on tak mówi? Bo ten ojciec, z kolei drugi ojciec, Freje, ten zakonnik, poradził im, żeby ignorować w miarę możliwości te wszystkie demoniczne ataki. To, że ojciec rodziny, tata, tak się zachowywał, to oczywiście pomagało tej rodzinie. I za przykładem swojego rodziciela również dzieci przykładają jak najmniejsze znaczenie do tego, co się dzieje. Gdy jednak raz jakaś niewidzialna ręka dusi Idę za szyję i ataki stają się szczególnie silne, ksiądz Freje, będziemy tak mówić, bo tu ojciec i tam ojciec to już się ojciec narodził,
Więc jest ksiądz Freje zdecydował się odmówić na nią egzorcyzmy. I wtedy rodzina Idy usłyszała obrzydliwy głos, podobno szatana, który wydobywał się z ust Idy i z nienawiścią obrzucał wyzwiskami księdza Freje. Z kolei ten Freje twierdził, że na wiele innych sposobów odczuwał szatańską nienawiść demonów. W taki sposób i ta Ida, i ten ksiądz Freje przez 20 lat przechodzili sobie te demoniczne ataki. Aż do momentu, kiedy przyszła Matka i Pani Wszystkich Narodów. Mówię Matka i Pani Wszystkich Narodów, bo ona tak się stwierdziła, że tak się będzie nazywać. O co chodzi z tymi demonami, zaraz wyjaśnię. I Ida, nawet gdy niechętnie o tym mówiła, niektórzy tam wtajemniczeni wiedzieli o tych udrękach w ostatnich latach życia, tych demonicznych, bo ona te udręki miała przez całe życie. Na przykład w nocy z 4 na 5 kwietnia 1992 roku do sypialni Idy wszedł diabeł. Nie widziała go, bo stał w ciemności, ale słyszała dobitny i okropny głos, który mówił do niej: już ja się postaram o to, żeby skończyć z tobą i z twoim biskupem, a to światło, które widujesz, to nikt inny, tylko ja. Tak mówi diabeł, a ona mu odpowiada: a wiem dobrze, że to ona, Matka Boska. Pani przychodzi zawsze w świetle. Zastanawiające jest jednak to, że ty przychodzisz zawsze wtedy, gdy jest ciemno i stoisz zawsze w ciemności. I wtedy Ida wypowiadała słowa modlitwy, której ją nauczyła Matka Boska w czasie objawień. Diabeł wrzasnął wówczas: już ja się o to postaram, żebyś nigdy więcej nie widziała tego światła. I rzucił w okno małym kamieniem, który spowodował w okno. Rzucił w oko Idy małym kamieniem, który spowodował wielki ból. I odszedł. Kiedy oko Idy oczywiście nabiegło krwią i spuchło, żeby był widoczny znak, że coś tak się działo. Rankiem następnego dnia Jani, to był 92 rok, więc ile ona już miała lat, była w podeszłym wieku, prawda? I to zaufana pomocnica Idy nazywała się Jani. Przemyła jej to oko wodą z Lourdes. Oko ropiało, ale nie było uszkodzone. Okej, niech tak będzie. Innym razem diabeł podrzucił Idę w górę na łóżku, mówiąc: jeszcze nie jesteś na Kalwarii. Ten diabeł też miał... Taki żartowniś troszeczkę. Rankiem 15 grudnia 1995 roku znaleziono Idę w sypialni na podłodze obok łóżka i miała posiniaczoną twarz. Jak później opowiadała, nagle poczuła jakąś ciężką rękę na plecach, która rzuciła jej głowę na podłogę. Podobno ten upadek był tak silny, że podobno nawet jeszcze po 8 tygodniach było widać wylewy krwi jakieś tam na jej twarzy, jakieś, nie wiem, siniaki pewnie. I jak to się mówi, że podobnie jak Panu naszemu podczas jego drogi krzyżowej, tak również i Idzie dane było przed śmiercią 3 razy upaść. 28 maja 1996 roku biskup Bummers odwiedza Idę, zadzwonił do drzwi, ale mu nie otworzono. On wiedział, że ona jest sama w domu, polecił więc powiadomić opiekunkę, żeby sprawdziła, co się stało. Okazało się, że 90-letnia Ida leżała bez ruchu na podłodze, jakaś silna ręka wyrzuciła ją bowiem brutalnie z łóżka. Oprócz tego cierpiała na raka piersi, ale bała się pobytu w szpitalu i bardzo późno poddała się operacji, więc taki był jej koniec życia. Chorowała też na serce. 31 maja 1959 roku, czyli to już koniec tych oficjalnych objawień, Matka Boska powiedziała do niej: bądź zdrowa, do zobaczenia w niebie. To ostatnie słowa, jakie powiedziała. I Ida już w 1996 roku wiedziała, że umrze, bo 1 stycznia tego roku pani powiedziała jej: to jest twój ostatni rok i już wkrótce zaprowadzę cię do mojego syna. Twoje zadanie zostało spełnione. Okej. Czyli ona w 1959 roku mówi do niej: bądź zdrowa, do zobaczenia w niebie. Tak, na koniec tych wszystkich objawień. Czyli już mnie więcej nie zobaczysz. A w 1996 znowu do niej mówi, że to twój ostatni rok, już wkrótce zaprowadzę cię do mojego syna. Pomimo tego, że objawienia amsterdamskie skończyły się w 1959, ona później miała jeszcze inne. Jak to zwykle bywa z tymi matkami boskimi, one mówią:
ciao, ciao Bella, już cię więcej nie spotkamy, a potem przychodzą znowu. Znienacka. Nieco później Ida zwierzyła się tej zaufanej osobie, że ona już długo nie pożyje, że dłużej nie przetrzyma, no ale co się z temu dziwić, jak miała raka piersi, była chorowała na serce, była chora, miała 90 lat, co to za przepowiednia? Po prostu zmarła normalnie. I chodzi tylko o to, że 31 maja 96 roku biskup Amsterdamu, Boomers i Punta, dwaj biskupi, biskup Harlemu, a ten drugi nie wiem, chyba z Amsterdamu. Oni wydali oficjalne zezwolenie na publiczne czczenie Maryi pod tym tytułem Pani Wszystkich Narodów. To był maj 31, a 12 czerwca ona już tam przyjęła namaszczenie chorych. Później odwieziono ją do szpitala, podłączono do aparatury tlenowej i 17 czerwca zmarła sama o 4:15 rano. I jej historia się zakończyła. I teraz? I o co nam chodzi? O to chodzi, że wszystkie te organizacje postulujące o 5. dogmat i te, które promują objawienia w Amsterdamie, otrzymują liczne listy wiadomości ostrzegających o tym, jakoby w rozmowach z egzorcystami szatan przyznawał się, że to on jest autorem objawień w Amsterdamie. Jednym z takich najważniejszych argumentów przytaczanych rzekomo przez szatana był fakt, że w modlitwie, bo jak mówiłam, te objawienia w Amsterdamie to jest i tytuł nowy, modlitwa i obraz, tak? Więc w tej modlitwie, którą Matka Boża podyktowała, znalazły się słowa, która kiedyś była Maryją. Baba, będziecie mieć czcić taką, która kiedyś była Maryją, a teraz już nie jest Maryją, tak? Jeśli przyjąć, że istotnie doszło do rozmów szatana z egzorcystami, szatan przyznał się do tego rzekomego autorstwa objawień w Amsterdamie, to oni z kolei twierdzą, to i tak szatan kłamie, bo to jest książę kłamstwa, więc on kłamie, wszędzie kłamie. I to jest paradoks kłamcy, nie? Po drugie, te słowa modlitwy u niektórych budzą zdziwienie, tak, ale oni tłumaczą, Matka Syna Bożego była kiedyś Maryją, izraelską niewiastą, prowadzącą życie proste, ciche, skromne. Dla tych, którzy nie znali tajemnicy jej macierzyństwa, ani łask, jakich Bóg jej udzieli, to była po prostu prosta kobieta o imieniu Maryja, żona i matka, jakich w Nazarecie i Palestynie wiele. A po jej wniebowzięciu i ukoronowaniu, dzięki wielu natchnieniom pochodzącym od Boga, Kościół otoczył Maryję czcią należną Matce Boga i wszystkich ludzi. I oni twierdzą, że wydaje się, że nie może być żadnego błędu w tym, że w tej modlitwie jest fragment taki, który mówi o tym Pani wszystkich narodów, która kiedyś była Maryją. Dla nich to jest normalne. Czyli cokolwiek by tam nie było, diabeł mówi to ja jestem autorem tych objawień, oni twierdzą nie, bo diabeł zawsze kłamie. Pani wszystkich narodów, która kiedyś była Maryją, to też normalne, bo kiedyś była Maryją, a teraz nie jest Maryją, tak? Dla każdego coś ciekawego. I teraz, żebym już nie przesadzić z tym szyderstwem, bo też do mnie przyjdzie ktoś i będzie chciał mnie wrzucić do kanału, ale telewizyjnego, mam nadzieję. Watykańska dykasteria nauki wiary w 1970, ta dykasteria upubliczniła decyzję z 1974. Mówię o tych, którzy promują to objawienie. Tak, do tego stopnia promowali, że w końcu ta dykasteria upubliczniła decyzję z 1974 roku dotyczącą objawień i kultu Matki Bożej Wszystkich Narodów i wskazała w komunikacie, że zazwyczaj nie upublicznia decyzji dotyczących domniemanych zjawisk nadprzyrodzonych, tym razem jest jednak inaczej ze względu na dużą niepewność co do samych objawień i wciąż trwający kult Pani Wszystkich Narodów. Kult ten, co ciekawe, jest żywy też wśród polskich katolików, żeby nie było, że tylko tam te coffee shopy to kultywują.
I dykasteria zdecydowała się podać do wiadomości wynik ówczesnej sesji. Ta sesja odbyła się 27 marca w 1974 roku. Wynik został zatwierdzony przez Pawła VI. Decyzja dotyczyła objawień w Amsterdamie. Decyzja była negatywna. Kardynałowie jednogłośnie ocenili, że domniemane objawienia Matki Bożej wszystkich narodów w Amsterdamie nie są nadprzyrodzone, czyli co stwierdzili? Consta de non supernaturalitate, nie ma nic nadprzyrodzonego. I to orzeczenie doktrynalne Kongregacji Nauki Wiary wydała w 1970, no to ja już plączę się, czyli oni stwierdzili Consta de non supernaturalitate, nie ma nic nadprzyrodzonego. I Kongregacja Nauki Wiary w 1974 roku, wydała również negatywną opinię co do dalszego badania zjawiska objawień amsterdamskich. Komunikat, mam tutaj ich komunikat. Niniejszym podaje się to do wiadomości, aby święty lud Boży i jego pasterze mogli wyciągnąć z tego należyte konsekwencje. Tak czytamy w dokumencie tej dykasterii Nauki Wiary. A w maju 2024 roku, pamiętacie o tym, Watykan opublikował dokument dotyczący rozeznawania zjawisk nadprzyrodzonych. I w związku z tym właśnie ujawniono te dokumenty, o których tu przed chwilą mówiłem, 1974 roku. Jeżeli mogę wejść w ogóle w słowo, to kwestia jest tego typu, że w roku 1956 biskup Amsterdamu w ogóle stwierdził, że w tych objawieniach nie ma nic nadprzyrodzonego, prawda? Natomiast ta dykasteria Kongregacji Nauki Wiary po prostu to potwierdziła w roku 1974, nie? Tak to wyglądało. A ogólnie... Ale w 2002 roku ordynariusz Harlemu Józef Punt uznał objawienia amsterdamskie za nadprzyrodzone. Stwierdził Consta de supernaturalitate. Oczywiście, to dodaje pikanterii, że najpierw biskup Amsterdamu oczywiście powiedział, że tam nie ma nic nadzwyczajnego. W 74 dykasteria oczywiście potwierdziła to i powiedziała, że faktycznie nie ma i nawet nie należy brać tego pod uwagę, ale w 2002 roku biskup Harlemu i Amsterdamu, diecezji Harlem-Amsterdam, właśnie Józef Marianus Punt on się nazywał, on w sumie stwierdził, że nie, ale to jest jego prywatne zdanie i w zasadzie to można by się nad tym pochylić, prawda? Ale niemniej kongregacja stwierdziła, że negatywnie oceniła nadprzyrodzony charakter objawień i zabroniła szerzenia kultu Pani wszystkich narodów wraz z obrazem i modlitwą. I koniec, kropka. I teraz przejdziemy sobie do tych samych objawień, które są niesamowicie ciekawe, naprawdę są ciekawe. I mówię to, naprawdę są ciekawe. One trwały od 40, to główne, już nie mówię o tych eucharystycznych jej tam dokonaniach późniejszych, ale te od 45 do 59 można je podzielić na 3 grupy. Są to orędzia od 1 do 25, 45, 50. Ci, którzy propagują te objawienia, twierdzą, że znalazły się w nich przepowiednie dla Kościoła i dla świata, bo ta postać zapowiedziała m.in. proklamowanie niezależnego państwa Izrael, przepowiedziała wojnę w Iraku, proklamowanie Chińskiej Republiki Ludowej, lądowanie człowieka na Księżycu, którego nie było, wojnę na Bałkanach, spotkanie ekumeniczne papieża z arcybiskupem Canterbury, zimną wojnę, upadek muru berlińskiego i katastrofę reaktora atomowego w Czarnobylu. Taka dosyć polityczna ta Matka Boska. Normalnie jakieś CNN. Później ona miała druga grupę objawień 51-54 i w tej grupie wyróżnia się objawienia, w której idzie przekazany został nowy tytuł, przekazana została modlitwa i obraz, który należało wymalować, tak? Jak widzicie ten obraz, to jest krzyż, na tym krzyżu ja jest... go pokażę, bo mamy fajny taki ten obraz zrobiony, żeby było całościowo widać, to będzie bardzo fajne. O, ten obraz wyglądał w ten sposób, moi drodzy. Tak wyglądała The Lady of All Nations, tak? Czyli Pani wszystkich narodów. Czyli pomiędzy 51 a 54 ona przekazuje swój tytuł, modlitwę i każe sobie wymalować obraz, na którym jest
no, ukrzyżowana prawie, że wzywanie do modlitwy i pracy na rzecz głoszenia w Kościele 5. dogmatu maryjnego przez cały ten okres o Maryi Współodkupicielce, pośredniczce i orędowniczce. Zwolennicy tych objawień dostrzegają również przepowiednie w tym okresie, na przykład zapowiedź zwołania Soboru Watykańskiego II. Później mamy orędzia 50 do 56 w latach 54-59 i na tym się kończy te główne objawienia amsterdamskie. Począwszy od orędzia 50, Pani Wszystkich Narodów przez kolejne 6 lat objawia się zawsze 31 maja. Wyjątkiem jest orędzie 54, bo wtedy objawiła się 19 lutego 58 roku i zapowiedziała śmierć papieża Piusa XII. A to jest ciekawe, Pius XII, pamiętacie nasze odcinki o siostrze Łucji? To będziecie wiedzieć, co się z tym wiąże. Ona w tym okresie również kładzie nacisk na potrzebę głoszenia nowego dogmatu maryjnego, zachęca wiernych do odmawiania modlitwy, którą sama przekazała. Ukazuje się też wizjonerce i opisuje ze szczegółami, jak ma wyglądać świątynia, która wedle jej słów ma powstać w Amsterdamie przy ulicy Wandelweg. Ta świątynia do dziś nie została wybudowana. I na tym się kończą te objawienia. Jak widzieliśmy, ona mówi, no to tam do widzenia, spotkamy się w niebie. A potem znowu przechodzi. I teraz już w tym pierwszym orędziu z 25 marca, o których będziemy mówić dokładnie w czasie kolejnego odcinka, już w tym pierwszym orędziu, które miało miejsce 25 marca 1945 roku, ona wspomina o tym swoim nowym tytule, bo mówi, będą mnie nazywać panią, matką. Jednak w pełnym brzmieniu po raz pierwszy ten tytuł pojawił się dopiero 16 listopada 50 roku, gdy postać zwróciła się do Idy, do tej wizjonerki. Dziecko, stoję na tej kuli ziemskiej, ona się ukazała na kuli ziemskiej. Stoję na tej kuli ziemskiej, ponieważ chcę być nazywana panią wszystkich narodów. Ta pani dopuszcza także inną wersję swojego tytułu, bo ona twierdzi, możesz mówić pani wszystkich narodów lub matka wszystkich narodów. I co ten tytuł miał podkreślać? Uniwersalne powołanie Maryi względem wszystkich ludzi odkupionych przez jej syna. Z tym nowym tytułem ona oczywiście wiąże obietnicę, obietnica pomocy. Ona, czyli ta pani wszystkich narodów, pod tym tytułem uratuje świat. Widać, że sfiksowała. Podobnie jak w przypadku tytułu, tak też o modlitwie pani wspomina już w pierwszym orędziu. I twierdzi, że modlitwa musi być rozpowszechniona. Ale dopiero 6 lat później, 11 lutego 1951 roku, przekazuje Idzie słowa tej już sławnej modlitwy. I ta modlitwa brzmi tak. Matka mówi do niej, matka, ta pani, módl się przed krzyżem. Okej, dobrze. Panie Jezu Chryste, Synu Ojca, ześlij teraz Ducha Twego na ziemię. Spraw, aby Duch Święty zamieszkał w sercach wszystkich narodów i chronił je od upadku, katastrofy i wojny. Niechaj Pani wszystkich narodów, która kiedyś była Maryją, stanie się naszą orędowniczką. Sami widzimy, nawet przy takim czytaniu, nie Pani wszystkich narodów, która kiedyś była Maryją. A kim ona teraz jest? Transformers. Transformersi na maksa. W swych orędziach ta postać kładzie silny nacisk na rozpowszechnianie owej modlitwy. Ma ona być przetłumaczona na wszystkie języki świata i odmawiana codziennie. I pani ta amsterdamska zapewnia, że każdy, kto co dzień będzie pobożnie odmawiał tę modlitwę, otrzyma szczególne dary Ducha Świętego. Jak ona to mówi, poetycko o tym. Tak jak śnieg, topiąc się, wnika w ziemię, tak owoc duch wniknie do serc wszystkich ludzi, którzy będą odmawiać każdego dnia tę modlitwę. W 2005 roku Kongregacja Nauki Wiary nakazała wprowadzić zmianę do tej modlitwy. I to nie sformułowanie, która kiedyś była Maryją, nakazali zastąpić słowami Święta Dziewica Maryja. Czyli miało być Pani wszystkich narodów, Święta Dziewica Maryja stanie się naszą orędowniczką.
i ta modlitwa w tej zmienionej postaci posiada imprimatur władz kościelnych. W tej zmienionej postaci, tak? Po przekazaniu modlitwy, czyli przekazała tytuł, przekazała modlitwę, przekazuje swój obraz. I wtedy Ida zobaczyła ją stojącą na kuli ziemskiej. Uwaga, jej twarz, włosy i ręce są wyraźne jak u człowieka, a reszta zdaje się być duchem. Stoi na tle krzyża, ponad jej głową i ramionami Ida widzi jego belki. I w tym samym orędziu pani przekazuje widzącej: dasz ten obraz do namalowania i będziesz go rozpowszechniać razem z modlitwą, którą ci przekazała. Ok. Jeśli kogoś interesuje, to obraz namalował Heinrich Schrebke w Wiedenbrucku. W 1951 roku już był gotowy, ale pozostawał w Niemczech. Dopiero pod koniec 1953 roku na wyraźne życzenie owej pani obraz trafił do Amsterdamu. Przez krótki czas był wystawiany publicznie w kościele świętego Tomasza. W 1966 roku na krótko również trafił do Paryża. Rok później powrócił do Holandii. Tutaj kilkakrotnie zmieniał miejsce swojego pobytu i ostatecznie wylądował w kaplicy Pani Wszystkich Narodów przy ulicy Diepenbrockstraat 3 w Amsterdamie. I tam znajduje się do dziś. Oczywiście w związku z tym obrazem ta pani również składa obietnicę, no bo inaczej być nie może. Twierdzi, że wszystkim, którzy będą się modlić przed obrazem i będą prosić Maryję, Panią Wszystkich Narodów, udzielę łaski dla duszy i ciała, stosownie do woli Syna. Następnie dogmat o Maryi Współodkupicielce, Pośredniczce i Orędowniczce, już trochę o nim mówiliśmy. To jest zasadniczy element całego przesłania w Amsterdamie. Nie wiem, czy z tym dogmatem ogłoszenie nowego dogmatu. Z tym dogmatem się całym dzisiaj wyrobimy, czy ten, w razie czego? Nie, bo ten dogmat, dzisiaj się z nim nie wyrobimy, dlatego że ona tam 17 razy pouczała teologów, jak w ogóle należy uprawiać teologię. Powiemy sobie, w następnym odcinku powiemy sobie, jak wyglądały objawienia, jak one się zaczęły i co się tam działo, i zahaczymy o ten dogmat, jeśli Was to interesuje, a jak nie, to trudno, bo ja będę mówić. Od kiedy ona, począwszy od 1 kwietnia, primus aprilis, powiedzmy, od 1 kwietnia 1951 roku ta prośba o 5. dogmat jest takim motywem przewodnim objawień, że naprawdę aż głowa boli. Ona ciągle do tego powraca, wzywa wiernych, i szczególnie teologów i hierarchów, do pracy na rzecz głoszenia nowego dogmatu. Z dogmatem oczywiście też wiąże obietnicę. Ona twierdzi, gdy dogmat, ostatni dogmat w maryjnej historii, już więcej nie będzie żadnych innych dogmatów, kiedy ten ostatni dogmat zostanie ogłoszony, wtedy Pani Wszystkich Narodów podaruje światu pokój, prawdziwy pokój. No, żeby było ciekawie, jest jeszcze to zdjęcie, które wysłałam mailowo. A jasne, to jest dopiero laska. Poczekaj. Już ją biorę na warsztat. To jest taka pani z organizacji specjalnej, jakiejś organizacji sekciarskiej. Niemniej Ida stwierdziła, że to jest właśnie Matka Boska. To jest Matka Boska Pani Wszystkich Narodów, ta kobieta. No, to już pokażę ją. Proszę bardzo, potencjalna Matka Boska, no nie? Według tej Idy, tak to niby ona przyszła. Boska Wszystkich Narodów i koniec. No. Trochę się zestarzała pani. No to tak jak do mnie dzwoniła ta kobieta z Apokalipsy, no nie, co ci mówiłem. Że zadzwoniła, powiedziała, że w Apokalipsie jest tajemnicza niewiasta i właśnie ona jest tą niewiastą i właśnie ona mi przekaże pewne rzeczy, prawda? Także widzisz, tutaj do niej przyszła też Matka Boska, żywcem wzięta. I co tu twierdzić? No co można o niej twierdzić, kiedy ona przedstawia babcię ubraną na biało i twierdzi, że to jest właśnie Matka Boska Wszystkich Narodów. Już na samym końcu. Niech tak będzie, niech tak będzie.
Myślę, że zaciekawiliśmy Was tym objawieniem w Amsterdamie, bo wiele ludzi o nim słyszało, wiele ludzi wie, że jest coś takiego jak Matka Boska, Pani Wszystkich Narodów i myśli, że to jest fantastyczny tytuł, fantastyczny wynalazek i tak powinno być, a tymczasem nie. Jest to wszystko takie samo jak cała reszta cała. Jak i cała reszta. Nie, ale powiem Ci szczerze, Sylwia, że ten obrazek z tą Matką Boską na kuli ziemskiej, to Matka Boska Wszystkich Narodów, to gdzieś jak byłem dzieckiem, to gdzieś krążył. Ja go też nawet dostałem, także to jest wiecznie żywe, bym powiedział, no nie? Ta cała kwestia. Ogólnie rzecz. Tak. Wyobraźmy sobie i Wyszyński, i Gulbinowicz, i kto tam, i Glemp, oni podpisywali się pod tą petycją o 5. dogmat i mimo, że organizacja nasza charytatywna, oni twierdzą, że nie mają nic wspólnego z tą organizacją, oni sami po prostu, że ta organizacja nie ma nic wspólnego z objawieniami w Amsterdamie, oni po prostu sami tak doszli do wniosku, że należy się nowy dogmat, to wcale to jest po prostu bzdura, bo to się wszystko ze sobą wiąże. Jasne. Dobra, tutaj ja widzę, że mamy te teksty przygotowane na następny raz z tym dogmatem, z tymi orędziami. Także też będzie ciekawie. Tak, bo w następnym odcinku zobaczymy, jak doszło do pierwszego objawienia, co się wówczas działo, jak ona się zachowywała, co mówiła Matka Boska dokładnie. Przytoczymy sobie kilka orędzi, no bo wszystkich się nie da, nie ma sensu. I skupimy się na dogmacie. Ona naciska na 5. dogmat i naciska na teologów i na hierarchów, jak to ma być tłumaczone, jak ma być prowadzone i w ogóle jak ma być teologia uczona i wykładana, bo ona wie najlepiej. Dzięki ogromne, Sylwia, za wspólnie spędzoną godzinkę. To takie powiew różnych nowych objawień po tych, co mieliśmy te kwestie biblijne. Myślę, że Was zaciekawiły, a teraz wracamy do tych objawień troszeczkę, także też będzie ciekawie. Co jest ważne, ona się ukazała w 1917 roku, miała 3-krotnie widzenie dziwnej postaci w październiku, pani. To w tym samym czasie, co dzieją się akcje w Fatimie. I w 1945 roku po Eskioga, ale przed Heroldsbach też są te dziwne objawienia. Mniej więcej ten sam okres. Mniej więcej tak samo wyglądająca postać. No później te postaci one ewoluują, one są podobne, bardzo podobne, ale oprócz tej z Fatimy, ta w Fatimie to w ogóle jest cudak, a cała reszta mniej więcej tak samo wygląda, czyli wygląda źle. No, Matka Boska tak nie wyglądała. No. My ciekawi jesteśmy Waszych komentarzy, dawajcie ślad i znak, że żyjecie. No i do następnego razu. Dzięki ogromne, Sylwia. Pozdrawiamy serdecznie.